Witam. 23 październik 2024 rok i 14 minut 36 sekund po północy. Wkroczyliśmy nareszcie w znak Skorpiona. I Słońce jest w tym znaku najważniejsze. Władcą tego znaku jest oczywiście, że Pluton i łącznie z Marsem. I dlatego też tak wygląda nasz kosmogram. I zwróćcie uwagę, gdzie jest Pluton, a gdzie jest Mars. Mars jest dawnym właścicielem naszego Skorpiona i to jest bardzo ważne, dlatego że on wyznacza pewne kierunki myślenia i działania i tutaj trzeba brać pod uwagę, ponieważ lada moment wejdzie w kwadraturę ze Słońcem i musi coś zrobić. To jest w czasie naszego Skorpiona. Oczywiście bierzemy pod uwagę jeszcze jedną rzecz, że to wszystko się dzieje w lunarnej wadze. Także wagę jeszcze mamy. Musimy poczekać do tego pełnego Skorpiona dopiero wtedy, kiedy nastąpi nów. Nów lada moment. Ale jeżeli patrzymy na Skorpiona, to Skorpion rozpoczyna dosyć potężną walkę i przede wszystkim to, co najważniejsze, pogranicze życia i śmierci. To jest najważniejsza cecha tego znaku. I ten znak ma te 4 formy. Jaszczurka, która potrafi się odbudować. Jak złapiecie za ogonek, to ucieknie, ale je odrośnie. Pająk, który owinie was i wyssa. Wyście kompletnie wszystko. Taką historię znacie z piramid. To przecież mumie. No i także mauzoleum to na placu, wiecie jakiego koloru i to jest najważniejsze. Potem następnie macie kogo? Orła, do którego między innymi my pretendujemy. Ale także jeszcze jest Feniks, który się unosi. I 2 nazwiska, które przychodzą wam na myśl najprędzej. Maria Curie Skłodowska i jedna z najwybitniejszych postaci Paderewski. Oczywiście spotkali się gdzieś tam w Nowym Jorku, a nie w Polsce. Dlaczego? No to zastanówmy się, dlaczego tak się stało, a nie inaczej. I to jest też problem, który jest w nas od bardzo dawna. I to świadczy o pewnej kulturze naszego światopoglądu, że musimy cały czas być na straży, nazwijmy to, pokoju i świadomego rozważania, jak to jest. Kosmogram nasz jest bardzo interesujący i ten miesiąc będzie wyjątkowo interesujący pod wpływem Słońca, które będzie cały czas konfrontować nas z rzeczywistością. To jest najważniejsza rzecz, ale tutaj trzeba przyznać, że w pewnym momencie rozpoczną się tak zwane cuda. I te cuda będziemy konsumować, czy też będziemy chcieli. Jeżeli możemy, to róbmy je. Róbmy je. Właśnie one są wtedy, kiedy Księżyc wstanie w Lwie i wówczas nastąpi bardzo charakterystyczna historia taka. Dokładnie z naszym wspaniałym Słońcem i wówczas Księżyc w tej kwadraturze da dużo możliwości. Musimy z tego skorzystać, tak będziemy korzystać z całego Skorpiona, tak korzystaliśmy z wagi, ale jeszcze troszeczkę musimy rozważyć pewnych sytuacji. Dlaczego tak jest? Dlatego, że Księżyc jest władcą właśnie Raka, w którym się znajduje w tej chwili, ale my poczekamy, kiedy on będzie wychodził, będzie do Lwa i będzie w kwadraturze do Słońca, a wtedy właśnie on promieniuje najważniejszymi rzeczami, czyli wskazaniami króla
zwierząt i także tutaj tego pogranicza życia i śmierci, a przede wszystkim tego Feniksa. I szkoda, żebyśmy z tego nie skorzystali, jeżeli tylko możemy kontemplować, czy też medytować, czy pomodlić się po prostu. I jeżeli tylko taka jest, medytacja też jest bardzo mocno wskazana i to wszystko, co się dzieje, przyglądając się temu kosmogramowi, trzeba przyznać, że jest troszeczkę dziwny, ale za to wspaniały, dlatego że każdy moment w królewskiej wiedzy jest zastanawiający, co dalej. I te pytania ciągle zadajemy sobie i miejmy nadzieję, że wszystkie te rzeczy, które są, tak jak kwadratura Plutona ze Słońcem i co tu ukrywać, Jowisza, kwadratura Jowisza z Neptunem i ascendent z Merkurem w tym momencie też jest bardzo interesujący, że nas uczy rozsądnego myślenia. I tutaj w Skorpionie musimy pobrać tą wiedzę, której nam najbardziej brakuje, czyli świadomego rozważania każdej sekwencji naszego życia. Trzeba brać z przeszłości bardzo wiele, ale najwięcej trzeba brać z przeszłości i zastanawiać się, czy w przeszłości nie było tych faktów, które wpływają na, chociażby, które tutaj wyznacznikiem jest nasz Pluton, w dodatku tym interpretatorem, który nas zmusza do tego działania, to jest Mars i to wszystko, co się dzieje tutaj, a Mars jest jakby nie było w raku i w dodatku w tej sam się byka, więc tutaj możemy przez nieuwagę stracić więcej niż zyskać, ponieważ byk to przede wszystkim ciężka praca i nasze dobra, a jesteśmy z ascendentu przecież, ze Słońca, przepraszam, ze Słońca jesteśmy bykami, a z ascendentu lwami. Także ten Skorpion i jeszcze w dodatku ten Pluton najważniejszym momentem jest w historii naszego tego momentu, który pokazało nam Słońce, wkraczając do znaku Skorpiona i w tym fragmencie podejmujemy najważniejsze działania także i podejmujemy decyzje, które mają wpływ na cały świat. To, co mówiłem wczoraj, a właściwie dzisiaj wyprodukowałem w swoich wypowiedziach, bo tak się stało, no ale trudno. Nie wszyscy muszą wszystko wiedzieć i wszystko słyszeć. Trzeba po kolei oglądać te moje tutaj wypowiedzi ze względu na to, że inaczej nie da się skonsultować myśli, ponieważ wszystko jest uzależnione od czegoś i od pewnych sekwencji w naszym życiu, a inaczej mówiąc od zegara matematycznego, albo jak chcemy to algorytmu, a jak chcemy inaczej, to po prostu historia kołem się toczy i tutaj jest clue tego rozwiązania, dlatego że królewska wiedza bardzo jest ważna, ale my musimy sprawdzać, co było kiedyś w ustawieniach planetarnych, co nazywamy genetyką planet i co nazywamy historią planetarną i w tym momencie trzeba sięgnąć po tablice historyczne i trzeba sprawdzić, co było, żeby nie popełnić tego samego problemu, który już raz wystąpił i musieliśmy się mordować przez pokolenia i nasi ojcowie i dziadkowie oddawali życie za to. Jest to smutne, ale tak jest, a nasze matki zostawały same i musiały na swoich barkach nieść całe gospodarstwa, całe majątki. I matka Kruaż może być przykładem, ale niech zostanie sobie we Francji, a nie u nas. My mamy zupełnie kogo innego za przykład i musimy brać ten przykład. Ja wczoraj mówiłem o tym, przedwczoraj też mówiłem, jeszcze wcześniej też. Jeżeli nie potraficie tego konsolidować w swoim działaniu, zaczynacie wątpić sami w siebie, co jest najbardziej nieprzyjemną rzeczą, bo jednak jest moment, który oczywiście, że musimy czekać na ten lunarny
początek, ale w tej chwili możemy się przygotować, ponieważ jest ten fragment do lunarnego momentu, kiedy się rozpocznie, a przecież to jest żaden problem spojrzeć sobie w kalendarz i wpisać, kiedy jest właśnie ten wspaniały nów i jak do tej pory działać po to, żeby nie zrobić błędu w naszym postępowaniu, które dzisiaj możemy zrobić. Skorpion jest analizą i psychologią i każdy Skorpion wie o tym, że przede wszystkim najpierw przygląda się i ocenia. Ta ocena nie zawsze jest dobra, ale ocenia bardzo dobrze. Jest świetnym opiekunem, to trzeba przyznać, i świetnym patronem, ze względu na to, że chociażby ten Feniks od czasu do czasu się budzi, a ten orzeł stoi na straży. Czasami w niektórych momentach posiada dwie głowy, no to już nie jest orzeł, a raczej hydra, która nas dotyka z jednej i z drugiej strony, a my musimy tylko cały czas pilnować, ale za to mamy szpony, tak? I oprócz tego mamy tych orlików, sokołów i tam jeszcze jakieś inne i jaszczębi głupoty czasami też sięgamy, ale najbardziej musimy uważać na to, żeby tożsamość swoją traktować jako przywarę, która przytknęła się do naszego serca, a serce mamy wielkie i ogromne i czasami zbyt wielkie i za to musimy się zastanowić, w którą stronę bije, a bije zawsze w jedną stronę. Są dwa kije, a każdy kij ma dwa końce, więc z której strony? Pamiętacie ten wierszyk? No i tutaj trzeba podjąć jeszcze jedną rzecz, która jest najbardziej istotna, że ten Skorpion będzie trwał równy miesiąc. Oczywiście ten lunarny lekko się przesunie i tutaj musimy zebrać doświadczenia i pamiętać o martyrologii naszej, ponieważ wchodzi święto, które jest jedno z najważniejszych świąt, czyli wszystkich świętych i zaduszki, które są dnia następnego, które się łączą właśnie z tym problemem, że ten problem jest w tych wszystkich świętych. Jest właśnie to najważniejsze wydarzenie, kiedy następuje koniunkcja Słońca z Księżycem i rusza ten cały korowód. Także w tej chwili jesteśmy w punkcie doznania i rozeznania tego wszystkiego, co chcemy uzyskać i jak chcemy postępować w całej naszej przedsiębiorczości myślenia, bo myślenie to jest podstawą i nie ma gadania, ale tutaj trzeba brać pod uwagę, że Skorpiony są fantastycznymi postaciami, z tym, że mają jedną wadę. Potrafią zdegradować siebie aż do nicości, do utylizacji swoich myśli. I tutaj działanie wasze jest najważniejsze, dlatego że wy wskazujecie poziom adrenaliny w naszych umysłach. I to do was należy, jak będziecie kreować tą przyszłość. Wydaje ci się, że nie masz wpływu na społeczeństwo, nie masz wpływu na nic, a jednak otoczenie ciebie słucha. Słucha i twojej analizy, i twojego podejmowania decyzji. Także musisz za każdym razem zastanowić się, czy czasami nie robisz ten ruch, który jest najbardziej niebezpieczny. Oczywiście ten ruch, ale można pociągnąć za palce i wydoić tą głupotę, więc zastanów się, czy nie warto wydoić tego dolnego kciuka w dół, żeby uzyskać najpiękniejsze, co może być. Dojenie jest specjalizacją bardzo ważną, bo w ten sposób otrzymujemy to, co w tym kraju jest najważniejsze. To, co jest najpiękniejszą rzeczą, że tutaj jest miód i mleko. I tego jest bardzo dużo. Także nie bój się to zło po prostu pociągnąć na dno i urwać ten palec w tą stronę i zostanie tylko pięść. Pięść można wyregulować,
w drugą stronę i ona jest tym, czym my cały czas się posługiwaliśmy przez wiele lat, kiedy utraciliśmy swoją państwowość, kiedy nie mieliśmy państwa, kiedy świat przyglądał się nam, a nas nie było na mapie. Nie powtarzajmy tego samego sukcesu, nie powtarzajmy nigdy tych błędów, bo te błędy są nie tak dalekie. Jak spojrzysz, to twój pradziadek, moja babcia brała w tym udział, a moi wujkowie, mojej mamy bracia wtedy się rodzili, właśnie w tamtych latach. Wyobraź sobie, to nie było tak dawno. Jak gdybyś spojrzał w swoją historię, to może gdzieś dzisiaj idź wielkimi krokami i znajdziesz się nad tymi grobami, bo pójdziesz tam, bo musisz iść. Nie dlatego, że kazałem ci, tylko taka jest nasza narodowa historia, że każdy gdzieś pochował kogoś i są groby, które są puste, których nie ma. Nikogo. Nie ma nikogo tam. I są też obcy na tej ziemi. Przyszli tutaj oddać swoje życie. Czasami w niesłusznej sprawie, a czasami bardzo słusznej. A my już o nich nie pamiętamy. Historia jest dziwna i pamiętajmy jeszcze o jednej rzeczy największej, że Bóg w tych dniach jest z nami. A to jest przecież czas orła, Feniksa. Te dwa znaki poniżej zostawmy gdzieś indziej. Na inny czas rozwagi i przemyśleń. A skorpion, ten znak, jest przepięknym znakiem. Tylko musicie w to uwierzyć, że jesteście wielcy, wielkie skorpiony. Chociaż tak nie wierzycie w siebie. To jest najgorsza rzecz, jaka istnieje w całej tej historii. Prowadźcie nas do sukcesu, bo jest trudny czas, a tylko wy potraficie. Te wszystkie powstania, te wszystkie ruchy były, czy potrzebne, czy nie, różnie o tym historia mówi. Ale najważniejsze jest to, żeby nie zginąć, a żyć i nieść wiedzę na najwyższe poziomy. Róbcie to za wszelką cenę. Uczcie i promujcie innych. I co możecie, to róbcie. Jesteście przecież psychologami tego wszystkiego. Jesteście tymi niedźwiedziami, który jest tak silny i mocarny. Przypomnijcie sobie, co było w Szkocji. Kto tam został niedźwiadek, który przecież taki był posłuszny i taki kochany w tej naszej polskiej armii. A przecież on reprezentuje właśnie ten znak. Zwróćcie uwagę, jaki piękny jest świat, kiedy nie zapomnimy. Do zobaczenia z Bogiem.